Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Kamila Dzierżanowska, trener, coach, konsultantka HR, autorka projektów wellbeingowych i programów rozwojowych. Trafnie diagnozuje potrzeby biznesowe, na ich podstawie układa strategie szkoleniowe, tworzy i realizuje programy rozwojowe oraz programy budujące dobrostan psychiczny i fizyczny. Pomaga wdrażać kulturę diversity and inclusion. Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne w biznesie, które zdobyła w takich obszarach jak hotelarstwo, gastronomia, retail, facility management, edukacja publiczna i media. Powitajmy Kamilę Dzierżanowską w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Kamila. Cześć Michał. Co u Ciebie słychać? Tak jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, no to mamy już taki dosyć intensywny czas. Więc ja bym powiedziała, że właśnie jestem w takim trybie przestawiania się na aktywność z tego trybu wypoczynkowego i pełnego relaksu i błogiego nic nie robienia. Dodam tylko, że nie wiadomo, kiedy ten odcinek będzie opublikowany właśnie, a po prostu kończą się wakacje już i zaczął się, że tak powiem, rok szkolny. Kamila, zaprosiliśmy Cię dzisiaj do Smart City Navigators, ponieważ chcieliśmy porozmawiać z Tobą o wypaleniu zawodowym. Temat trudny, temat bardzo szeroki i temat dotykający nie tylko właśnie czy to organizacje, czy startupy, czy firmy, czy korporacje, czy przedsiębiorców, czy też pojedynczych ludzi, prawda? Jak to jest z tym wypaleniem zawodowym? Powiedz proszę. To może cofnijmy się, ale to będzie takie krótkie cofnięcie się do lat 70. I przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Tam psychiatra Freudenberg zauważył wśród grupy wolontariuszy pracujących przy ośrodkach dla osób uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, że coś się z nimi zaczyna dziać po jakimś czasie. I zaczął to badać. I wyłuskał z tego pewną grupę zachowań, które później można powiedzieć, że posłużyły pod te podwaliny definicji, czym to wypalenie zawodowe jest. Mniej więcej w tym samym czasie psycholog Christina Maslach, też w Stanach Zjednoczonych, ona również zaczęła obserwować wśród osób, które miały mocno stresujące zawody, ale też zawody związane właśnie z pomocowością. Osoby, które pracowały na takich stanowiskach właśnie jak lekarz, pielęgniarka, osoby gdzieś tam w straży pożarnej i tak dalej. I takie osoby po jakimś czasie zaczęły przejawiać bardzo konkretne zachowania, bardzo konkretne objawy, które były wspólne dla nich. Pomimo tego, że ci ludzie się pomiędzy sobą różnili, to nagle zaczynali mieć taki wspólny rys, który po prostu ich gdzieś tak, powiedziałabym, wyrzucał z tej aktywności i z tego funkcjonowania, do jakiego byli wcześniej przyzwyczajeni. Z wysokiego funkcjonowania do takiego, powiedziałabym, wręcz stanu, kiedy nie byli w stanie wykonywać tych obowiązków. W Polsce gdzieś zaczęło się o tym mówić dopiero w latach 90. Oczywiście to nie oznacza, że dopiero wtedy pojawił się ten syndrom. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że definicja wygląda w ten sposób, że jest to zespół psychologicznego wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżenia poczucia własnych dokonań. I o tych 3 elementach sobie jeszcze będziemy mówić, czym one się objawiają. Natomiast to jest bardzo demokratyczny syndrom i tak jak powiedziałeś, dzisiaj już nie mówimy o poszczególnych rolach czy stanowiskach, tylko to, co mówi dzisiejsza nauka, to, że w zasadzie ten syndrom może dotknąć każdą osobę pracującą zawodowo. W takim razie, co powoduje wypalenie zawodowe? Można powiedzieć, że to są 2 grupy przyczyn. Nasze indywidualne predyspozycje i tutaj bym rozwinęła to w ten sposób, że szczególnie narażone są osoby, które... kto się wypala? Ten, kto płonie. Czyli te osoby, które są bardzo zaangażowane, które mają bardzo dużo entuzjazmu,
Badania mówią, że zdecydowanie częściej optymiści, ale też osoby, które przyjmują na siebie, mają takie poczucie, że są bardziej odpowiedzialne niż tak naprawdę powinny być. Osoby, które mają trudność z delegowaniem zadań, osoby, które perfekcjoniści, osoby, które wiecznie dążą do doskonałości, frustrują się też tym, że inni nie są tak aktywni, tak zaangażowani, tak wydajni jak oni, ale też osoby, które mają obniżoną odporność psychiczną. Odporność psychiczną możemy badać, możemy sprawdzać, na jakim poziomie jest ten wskaźnik u nas, i to też jest coś, co jest neuroplastyczne, czyli to się też może zmieniać, na przykład po przebytych traumach albo po jakichś dużych przejściach. Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy w życiu jakieś bardzo duże wydarzenie, to ono pozostaje bez związku z tym, czym zajmujemy się na co dzień. Ono osłabia naszą odporność psychiczną, a ta odporność psychiczna również jest potrzebna do tego, żeby się nie wypalać. I tak samo osoby, które mają skłonność do depresji, czy do jakichś takich różnych stanów lękowych, takim osobom jest również łatwiej się wypalić. I to są te przyczyny, które są naszymi indywidualnymi, takim naszym, powiedziałabym, takie nasze indywidualne parametry. Ale są też przyczyny zewnętrzne, czyli na przykład jakieś zmiany w organizacji, które dzisiaj żyjemy w świecie permanentnych zmian, ale jeżeli powiedzmy, że nasza sytuacja jest w miarę w organizacji ustabilizowana i nagle okazuje się, że jest dużo zmian strukturalnych, osobowych, zmienia nam się szef, dużo rzeczy zmienia się w krótkim czasie. Mobbing, nierealne oczekiwania i cele. Oczywiście to jest dyskusyjne, ale jeżeli ja wiem, że robię wszystko, co mogę i w 12-14 godzin się nie wyrabiam i ta sytuacja trwa, bo doszły mi dodatkowe obowiązki, ale nic z obowiązków, które miałam dotychczas, nie odeszło, to również sprzyja wypaleniu. Konflikty, też niejasna struktura w organizacji, takie, powiedziałabym, właśnie niejasno sprecyzowane cele, niejasny podział ról, taki, który tworzy dużo napięć, szczególnie przy zwiększonej aktywności w organizacji, to nagle okazuje się, to kto to robi, to kto za to odpowiada. I takie napięcia, jeżeli te czynniki trwają przez długi czas, no bo wiadomo, że to się może wydarzyć w każdej organizacji przez jakiś tam moment. Ale jeżeli to trwa, no to powoduje taką korozję tego naszego układu odporności i wtedy się wypalamy. Mówiąc o osobach, które doznają tego wypalenia, czy taka osoba w cudzysłowie musi mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby jakby ulec temu wypaleniu zawodowemu? Odniosłabym się do tego, co powiedziałam. Bardzo duże zaangażowanie, czyli powiedziałabym też, że taki wręcz może nadmierny entuzjazm, bardzo silna potrzeba wykazania się, ale to też często idzie w parze na przykład z niskim poczuciem własnej wartości, z niskim poczuciem własnej ważności. A jaka jest różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a poczuciem własnej ważności? Poczucie własnej wartości, czyli to, że to, jaki jestem bez względu na to, co robię, po prostu ja jako człowiek mam wartość. Nie muszę tego udowadniać. A ważność to jest to, że ja jestem ważny w organizacji, że to, co ja robię, jest istotne. Czyli, że w pewnym sensie to owoce mojej pracy są istotne. I są docenione w jakiś sposób. I są docenione. Super. Czy coś jeszcze? Czy jakieś jeszcze konkretne predyspozycje musi mieć osoba, która ulega wypaleniu zawodowemu? Bardzo często jest tak, że to są osoby, które chcą zmieniać świat i chcą pomagać innym. I jeżeli ktoś bardzo mocno ma taki wewnętrzny napęd, który gdzieś go pcha właśnie do tego, żeby też często robić rzeczy, które są ponad siły, a na przykład spotyka się ze ścianą, doświadcza bezsilności, czyli że ja już zrobiłem wszystko, nie widzę tej zmiany w świecie, która miała być, nie jest to ode mnie zależne, to też często takim osobom jest po prostu, takie osoby mają zdecydowanie krótszą drogę do tego wypalenia. W takim razie, jakie zachowania mogą być przejawem wypalenia zawodowego?
To jest tak, że każdy z nas oczywiście jest inny, ale jest taki zespół tych zachowań. Oczywiście one nie muszą wszystkie wystąpić u każdej osoby, ale mówimy o tym, że o wypaleniu mówimy najczęściej wtedy, kiedy spora grupa tych czynników występuje. I teraz tak, weźmy przykład Klary. Mamy Klarę, jak już przed chwilą powiedzieliśmy, jest to osoba bardzo zaangażowana, która chce zmieniać świat, dołącza do jakiegoś wspaniałego NGO-sa, startupu, ma mnóstwo pomysłów. Jej praca tak naprawdę nie kończy się nie zamyka się w godzinach pracy, ponieważ ona żyje tymi tematami, z którymi ma styczność w pracy. Chce więcej, ma taki duży apetyt na to, co robi. W pewnym momencie zaczyna widzieć, że szybciej jej się kończą baterie. I tu wchodzimy w pierwszą fazę. I to jest ta faza, o której mówimy, faza wyczerpania emocjonalnego. To jest tak, że nagle Klara zaczyna zauważać, że to już nie jest tak, że ona może pracować przez 5 dni po 12-13 godzin i jeszcze w weekend się zaangażować, pójść na marsz, tylko nagle okazuje się, że ona po prostu przestaje mieć siły. Zaczyna być zmęczona, zaczynają łapać zmęczenie w trakcie pracy, zaczynają boleć głowa, zaczyna mieć problemy ze snem. W związku z tym, że ma problemy ze snem, to wstaje rano i jest mniej wypoczęta i nie regeneruje się w pełni. Po weekendzie, nawet jak wypoczywa, nawet jak gdzieś wyjedzie, to zaczyna zauważać, że wcale nie wraca wypoczęta. Podczas wypoczynku, jak myśli o tym, że ma wrócić do pracy, to zaczyna mieć stany lękowe. Zaczyna być coraz bardziej chwiejna emocjonalnie. Rzeczy, które kiedyś wydawały się dosyć proste, nagle zaczynają być trudniejsze. Rzeczy, które kiedyś wykonywała, zadania, które wykonywała, powiedzmy, w trakcie godziny, teraz zajmują jej więcej czasu, co ją też frustruje. I ten stan się pogłębia. To nie mija po weekendzie, nie mija po wakacjach. Tak naprawdę ten wypoczynek taki wakacyjny, urlopowy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Myślę, że to jest dobrym punktem odniesienia dla wszystkich osób, które tego będą słuchały, że jeśli na przykład ktoś był 2-3 tygodnie na wakacjach, wraca i czuje się niewypoczęty, to może być jakimś już sygnałem, prawda? Ale to jest jednocześnie moment, bo pamiętamy, że Klara była bardzo zaangażowana, bardzo jej zależało na pracy. Nikt jej też nie ciągnął na siłę do pewnych zadań, ona się zgłaszała. I Klara się czuje winna, że nie dowozi. Najczęściej w tym momencie, to jest ta pułapka, która się pojawia, że jeżeli w tym momencie złapiemy się na tym, że tak się czujemy i pójdziemy do specjalisty, przyjrzymy się do specjalisty, czyli do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy też lekarza pierwszego kontaktu i powiemy, że mamy takie objawy, najczęściej w tym momencie nie idziemy po pomoc, tylko co robimy? Zaciskamy zęby i uważamy, że powinniśmy się postarać bardziej. I to jest pułapka, ponieważ płynnie przechodzimy do drugiego etapu, do drugiej fazy wypalenia zawodowego, który jest nazywany depersonalizacją. To jest takie może dziwnie brzmi w kontekście wypalenia zawodowego słowo depersonalizacja, ale myślę, że jeżeli słuchają nas teraz osoby, których ten problem dotyka, to wiedzą, o czym mówię. To jest moment, w którym zaczynamy mieć dosyć ludzi. W którym dzwoni telefon, a my sobie myślimy, znowu ktoś czegoś od nas chce. Ktoś przychodzi do nas z jakimś pomysłem, a my myślimy sobie, dobra, kończ już, idź, bo ja mam mnóstwo pracy. Ktoś w pracy mówi, słuchajcie, ktoś tam będzie miał urodziny, może się spotkamy, potem zaśpiewamy 100 lat, a my sobie myślimy, oni mają czas na takie pierdoły, a ja tutaj mam tyle do roboty. Znajomi do nas dzwonią i mówią, słuchaj, o 17 jak skończysz pracę, to może chodź się spotkamy, a my sobie myślimy, że po pierwsze nie skończymy pracy o 17 najprawdopodobniej, a po drugie nawet jeżeli byśmy skończyli o 17, to jedyne na co mamy ochotę to wrócić do domu i być sami. I w tym momencie tak naprawdę potrzebowalibyśmy ludzi, żeby nas odciążyli. Potrzebowalibyśmy skomunikować się z innymi, żeby powiedzieć im o tym, że jesteśmy nadmiernie obciążeni, czy mogliby nam w tym pomóc. A my się odsuwamy od ludzi. Zaczynamy być cyniczni, zaczynamy być złośliwi, zaczynamy być uszczypliwi. To bardzo często widzą najbardziej nasi bliscy, bo może się okazać, że my w pracy trzymamy tą maskę, trzymamy taką fasadę,
a wyżywamy się na tym naszym najbliższym otoczeniu. Nie wiem, dzwoni siostra, dzwoni mama, dzwoni koleżanka, a my na przykład burkniemy pod nosem, nie mam teraz czasu, albo mówiłam ci, że teraz jestem zajęta. Idziemy na jakieś spotkanie właśnie z przyjaciółmi i wszyscy nas irytują. To jest właśnie ten moment. I znowu, najczęściej i wcześniej myśleliśmy, teraz my musimy się spiąć, zacisnąć zęby i przejść dalej, a teraz zaczynamy sobie myśleć, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy mi tak przeszkadzają, to poszłoby mi łatwiej. To Klara miałaby święty spokój. Tak, to Klara miałaby święty spokój. I gdyby teraz Klara poszła do specjalisty, no ale trudno Klarze pójść do specjalisty, bo ma dosyć wszystkich ludzi i ostatnia rzecz, jak jej marzy, to po prostu jeszcze pójść do kolejnego człowieka, który coś jej powie. Tak. Klara wchodzi w fazę 3. I to jest ten moment, w tym momencie zaczyna się takie poczucie, że ja nie mam na nic wpływu i wszystko, co robię, jest bez sensu. Klara myśli sobie, po co to robię, skoro to i tak nic nie zmieni. Po co to robię, skoro i tak się nie wyrobię? Po co to robię? Przecież jakie to ma w ogóle znaczenie, to co ja robię w pracy? Czyli z tej osoby, która była tak bardzo mocno zaangażowana i chciała zmieniać świat, zobacz, jaka jest amplituda. Z takiego bardzo wysokiego punktu spadamy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. I nagle Klara budzi się rano i ma takie poczucie, że w zasadzie to jej życie nie ma sensu. Dlatego też często mówi się, że syndrom wypalenia zawodowego to jest jakiś rodzaj, jakiś wariant depresji. Bo na tym etapie właśnie przychodzi takie poczucie absolutnego braku sensu, ale też poczucie, że ja tak naprawdę nic nie umiem. Że ja nie mam dostępu, że kiedyś to ja umiałabym coś zrobić, a dzisiaj to ja nic nie umiem zrobić. Co może być frustrujące niesamowicie, prawda? Bardzo, bardzo. I to, co jest też, myślę, istotne, to, że nie mamy rejestru, nie wiem, zgonów, czy jakichś statystyk prowadzonych, co się wydarzyło po 3. fazie. Ja czasami dostaję takie pytania na warsztatach czy na jakichś sesjach coachingowych. Okej, to co się wydarzyło z Klarą na koniec? No więc ja bym powiedziała tak, jak trzymamy się przykładu Klary, Klara trafiła do specjalistów, do dobrego psychoterapeuty i do dobrego psychiatry. Miała też wspaniałych przyjaciół i takie środowisko sprzyjające pomogło jej zregenerować się i wrócić do efektywności, do funkcjonalności takiej zawodowej i do pełni sił. Ale to nie było 5 minut. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest długotrwały proces, ale to może jeszcze o rekonwalescencji sobie powiemy. Natomiast to, co się może wydarzyć, jeżeli to się nie zatrzyma w tym momencie, to takie osoby są bardzo niebezpieczne na drodze. Często, jak też rozmawiałam z osobami, które przechodziły przez wypalenie zawodowe, to jest tak, że ktoś prowadzi samochód i myśli sobie, a co by się stało, jakbym nagle skręcił z tego mostu i wpadł do wody? To nie są osoby, które może mają myśli samobójcze, ale myślą sobie, w sumie śmierć to jest rodzaj ulgi. I to jest tak też dosyć niebezpieczne. Albo trochę nie mam siły żyć, nic by się nie stało, jakbym nie żył, czy nie żyła. Ale też takie właśnie to rozkojarzenie może spowodować, że właśnie taka osoba doprowadzi do wypadku, że taka osoba na przykład coś sobie zrobi, nie wiem, złamie nogę, przewróci się na jakimś rowerze, takie rzeczy. Natomiast bardzo często też jest tak, że ta osoba już jest tak męcząca w organizacji, że na przykład taka osoba jest zwalniana z pracy. I wtedy to jest taki zimny prysznic i ta osoba nagle zaczyna szukać jakiegoś wsparcia, bo widzi, że też nie ma siły podjąć w ogóle jakichkolwiek działań związanych z poszukiwaniem pracy. A czy nie może być tak na przykład, że jak taka osoba zostaje zwolniona w takim najgorszym dołku, no to jednak jest to, że tak powiem, gwóźdź do trumny i na przykład tacy ludzie, no nie wiem, popełniają samobójstwa albo... Tak. Może być tak, że taka osoba popełni samobójstwo, może być tak, że nagle pojawi się taki rodzaj złości, która jednak daje siłę i ta osoba o siebie zawalczy, ale tu znowu mówimy o bardzo indywidualnych parametrach, bo jeżeli ta osoba przeszła przez ostatni rok kilka dużych kryzysów, to może tego nie dźwignąć. Jeżeli ta osoba nie ma żadnego wsparcia, może tego nie dźwignąć. Jeżeli ta osoba ma bliskich, dla których jest ważna, no to jest zupełnie w innej sytuacji niż jeżeli jest sama. Więc
to jest na pewno bardzo indywidualne, ale no to jest syndrom, który może prowadzić do śmierci. I to śmierci zamierzonej lub niezamierzonej. Lub nie w pełni zamierzonej. No bo prowadzę samochód, jestem rozkojarzony, ulegam wypadkowi, bo już trochę przestaję kontrolować, co się ze mną dzieje. Przez po prostu nieuważność. Brak koncentracji. To jest jeden też z elementów wypalenia, że przestajemy umieć się koncentrować. Czyli mieliśmy tutaj ten indywidualny przykład Klary i powiedzmy, że... No. Ja bym tylko powiedziała, że to jest indywidualny przykład Klary, ale jak mówią statystyki, wśród pracujących zawodowo Polaków 65% wskazuje symptomy wypalenia zawodowego. 27% badanych nie odczuwa żadnych tego typu objawów, a 8% nie potrafi tego określić. Także takich Klar jest dużo. To, co powiedziałaś na początku, w Polsce dopiero od lat 90. się o tym mówi i co nie oznacza, że nie było tej dysfunkcji wcześniej, prawda? Tak. No, ciężkie są statystyki, aczkolwiek oczywiście można coś z tym zrobić, prawda? Klara, tak jak już powiedzieliśmy, jest indywidualnym przypadkiem. Takich przypadków może być w organizacji mnóstwo. Co mogą zrobić ludzie na najwyższych poziomach w organizacji, na przykład powiedzmy albo na poziomach nawet C-level, aby wspierać takie osoby, które na przykład borykają się właśnie z wypaleniem zawodowym? Jedna rzecz to jest to, co mogą zrobić, żeby takie osoby wspierać, ale co mogą zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Bo ja bym powiedziała, że podstawą jest to, żeby środowisko pracy nie wspierało tego wypalania się. Też to jest kuszące, że często w organizacjach jest tak, że organizacja się rozwija, generuje coraz wyższe przychody, pracy jest coraz więcej, ale zespół aż tak nie przyrasta. Więc to jest też istotne, że jeżeli pojawiają się jakieś nowe obszary w organizacji, którymi warto się zająć, to żeby nie patrzeć trochę jak taki gorący kartofel, kto się tym zajmie i przypisywać kolejnych odpowiedzialności jednej osobie, czy 2 osobom, czy 3 osobom, które już i tak mają dużo zadań, tylko tworzyć nowe role, patrzeć, czy na pewno mamy odpowiednią ilość osób i czy ta ilość pracy jest możliwa do wykonania. Stawianie realnych celi, ale też formułowanie zadań, bo często w organizacjach jest tak, że ludzie dostają cele na dany rok, ale tak naprawdę nie do końca rozumieją, jakie zadania mają wykonać. To jest trochę enigmatyczne i to jest trochę takie niejasne, w związku z tym często jest też tak, że ludzie sami w głowie tworzą sobie, co powinni zrobić i mają wyobrażenia na temat tego, co jest dla nich najistotniejsze. Więc jeżeli w organizacji jest taki, powiedziałabym, regularna weryfikacja, na czym się skupiamy, co robimy, i też konsultowanie się z ludźmi, co jest realne, patrzenie, jakie są ich możliwości, to na pewno to sprzyja temu, żeby ludzie się nie wypalali, żeby odpowiednio gospodarowali swoją energią. Transparentność w organizacji, wszystkie, powiedziałabym, niedomówienia, wszystkie jakieś zakulisowe rozgrywki, one generują napięcia. Też mobbing, brak spójności w zarządzie. Na przykład, nie wiem, ludzie mają konflikt interesów, bo przełożony mojego przełożonego mówi co innego niż mój przełożony. I teraz mają konflikt lojalności, nie wiedzą, jak mają się zachować. Niejasne zasady awansu. Też jak ludzie mają poczucie, że zarabiają mniej niż powinni zarabiać na swoim stanowisku. Oczywiście to jest mocno indywidualne, ale jeżeli mamy jakieś widełki na rynku i są publikowane średnie wynagrodzenia dla danego stanowiska, no to jeżeli ja widzę, że moje wynagrodzenie mocno odbiega, no to bardzo mocno pomaga mi to się wypalić. Więc to jest, no i też oczywiście dobre i efektywne moderowanie pracy właśnie tych działów wsparcia w organizacjach, czyli HR. Też są osoby, które się zajmują employer brandingiem. Różne osoby w organizacji biorą na siebie tą rolę organizowania szkoleń, czy jakichś akcji edukacyjnych w tym obszarze. Także tego typu działania jak najbardziej też sprzyjają temu, żeby ludzie po prostu mieli się dobrze w tej pracy. No właśnie, bo ostatecznie chodzi o to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, nieważne co robimy, gdzie robimy, ważne, żeby mieć fajną grupę ludzi, z którą
tak jak słucham tego, co dzisiaj powiedziałaś w tym odcinku, to tak naprawdę jednym z kluczowych chyba aspektów to jest komunikacja. Po prostu. Właśnie komunikacja pomiędzy pracownikami w danym dziale, komunikacja pomiędzy, nie wiem, C-level, żeby była otwartość, transparentność. To, co mówiłaś właśnie, żeby nie było jakichś tajemnic, sekretów, tylko jednak, żeby być szczerze i otwarcie jakby do drugiego człowieka. Natomiast co my indywidualnie możemy zrobić dla samych siebie, żeby nie ulec wypaleniu zawodowemu? Dbać o siebie i to w takich bardzo, zaczynając od takich najbardziej fizycznych aspektów. Przede wszystkim się wysypiać i bardzo restrykcyjnie pilnować godzin snu. To jest jedna z największych pokus, żeby, jeżeli z czegoś mogę obciąć, żeby dłużej pracować, to obetnę sobie posiłek, obetnę sobie sen, więc wysypianie się, bo to jest uzupełnianie naszych zasobów w rytmie dobowym. To, że my wyjeżdżamy raz w roku na wakacje, to jest super, ale my się potrzebujemy regenerować w rytmie dobowym. A najlepsza regeneracja następuje poprzez wysoce efektywny sen. Porozmawiać z kimś bliskim, nie wiem, potarmosić psa, pogłaskać kota, poczytać dziecku bajkę, ale wyciszyć się przed tym snem, tak żebyśmy mogli tą gospodarkę biochemiczną w naszym organizmie zaprząc do tego, żebyśmy naprawdę mogli zapaść w ten głęboki sen i się zregenerować. Bo jeżeli patrzymy w ekran, no to nasz mózg uważa, że jesteśmy w trybie aktywność i potem jest nam trudniej po prostu zapaść w taki głęboki sen. Polecam książkę Dlaczego śpimy, tam wszystko jest wyjaśnione na temat snu i sen naprawdę robi bardzo dużo dobrego. Pewnie wiedzą o tym wszyscy rodzice, którzy mają jakieś małe dzieci i śpią po 2 godziny. Więc tak, sen robi bardzo dużo dobrego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, posiłki, ale jedzenie, ale nawadnianie. Bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś zje ten lunch, ale na przykład ludzie są w takim amoku pracy i zapominają o tym, żeby się nawadniać. Żeby po prostu spożywać płyny. Jeżeli my mamy w rytmie dobowym mniej niż 1,5-2 litry płynów, to naprawdę robią się bardzo niebezpieczne rzeczy w naszym mózgu. Już nie mówiąc oczywiście o tych bólach głowy. Więc jedzenie, nawadnianie i też ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. To już naprawdę nie chodzi o to, żeby się zapisywać gdziekolwiek na jakiekolwiek zajęcia. Można sobie po prostu odpalić dowolnego instruktora w internecie 15 minut rano czy 15 minut wieczorem, spacer dookoła bloku, wysiąść 2 przystanki wcześniej i się po prostu przejść, jakaś forma ruchu. Też żebyśmy my ten kortyzol, czyli hormon stresu, mogli wypompować z naszego organizmu, bo inaczej po prostu nie wejdziemy w tryb regeneracji, jeżeli się nie pozbędziemy, nie odreagujemy tych substancji, które wytworzyła w nas właśnie ta gorączka zawodowa. Nierezygnowanie z hobby, to jest z naszych pasji. To jest też bardzo istotne, bo jeżeli my postawimy wszystko na jedną kartę, czyli nagle całe nasze życie zaczyna się ogniskować wokół pracy, to jeśli tam coś nie działa, no to mamy poczucie beznadziei. Ale teraz ja mogę na przykład mieć jakiś problem, czy załamanie, czy kryzys pracy, ale za chwilę idę na przykład, nie wiem, na warsztaty garncarskie, na których robię super garnek, wszyscy obok robią super garnki i mamy się świetnie i mój po prostu wewnętrzny układ odporności psychicznej nagle znowu się odradza. Natomiast jeżeli zapominamy, Boże, wypadło mi z głowy, nie mam czasu, po prostu przestajemy dbać o te rzeczy, które są dla nas ważne, no to też torujemy sobie drogę do tego, żeby się wypalić. A jak byś skomentowała taki popularny frazes, który często jest mówiony, że jak pracujesz swoją pasją, no to tak jakbyś nie pracował albo nie pracowała. Bo to jest bardzo często powtarzane, na przykład w jakichś książkach motywacyjnych, czy u jakichś speakerów motywacyjnych, gdzie faktycznie połączenie swojej pracy z pasją równa się sukces tak, jakbyś nie pracował. Jednak ciało fizyczne, nasza energia zużywa się nawet podczas tego, kiedy mamy mega pasjonującą pracę. Tak, z tym, że ja bym tutaj zrobiła takie jedno rozróżnienie. Jeżeli moją pasją jest pomaganie ludziom, to dobrze, i powiedzmy, pracuję w szpitalu, jestem lekarzem, pielęgniarką i to jest moja pasja, bo ja kocham pomagać ludziom. To może na przykład w ramach wolnego czasu ja nie będę iść do hospicjum,
i nie będę, nie wiem, tam pomagać ludziom, tylko na przykład pomogę ludziom w ten sposób, że na przykład, nie wiem, mojej sąsiadce idąc na zakupy też zrobię zakupy. Zrobię coś takiego, co jest trochę w innej przestrzeni. Chodzi też o to, żeby zmienić środowisko. Czy jeżeli na przykład moją pasją jest programowanie, to ja na przykład w wolnym czasie mogę również zajmować się programowaniem, ale z innymi ludźmi, w innej przestrzeni, trochę w innych okolicznościach. Dla zabawy nawet, dla fanu samego. Tak, żeby wiedzieć, że od tego nie zależą jakieś konkretne wyniki, czynniki, że nie muszę tego zrobić na czas, że nie muszę się z nikim porównywać. To też jest ważne, że jeżeli na przykład w pracy jesteśmy nastawieni na właśnie porównywanie się z innymi tak rywalizacyjnie, to żebyśmy robiąc te rzeczy w przestrzeni prywatnej, od tego mogli odpocząć. Super. No dobrze, Kamila, mamy bardzo dużo ciekawych tematów po dzisiejszym odcinku. A tak może prywatnie na koniec. Jak ty sobie radzisz z regulowaniem swojego systemu nerwowego właśnie w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca? Jakie ty patenty stosujesz? Oprócz pewnie tych, które wymieniłaś, czy masz jeszcze coś takiego swojego, co na przykład tobie przynosi ukojenie? No, bardzo dobrą decyzją, którą w pewnym momencie podjęłam, to było to, żeby adoptować psa, a potem drugiego psa. I uwaga, to jest tak, że po 20 sekundach przytulania się nasz organizm zaczyna wytwarzać hormony szczęścia. Hormony szczęścia pomagają nam znosić, nie tylko dają nam szczęście, ale pomagają nam też znosić trudy codzienności. I takie regularne aplikowanie sobie hormonów szczęścia w postaci przytulania się do bliskiej osoby, do pieska, do kotka, uwaga dla osób samotnych. Też jest to też jeden z elementów takiej pierwszej pomocy psychicznej, żeby właśnie siebie w ten sposób objąć. Nasz mózg to odbiera w taki sposób, że jesteśmy zaopiekowani. Więc sami siebie też możemy przytulić. Czy zrobić sobie jakiś automasaż. Drobne, małe kroki każdego dnia. Takie małe, drobne rzeczy, ale gdzieś utkane w tą codzienność. Żeby właśnie nie czekać do weekendu, nie czekać na urlop, tylko ja się staram po prostu robić sobie dobre, przyjemne rzeczy codziennie i na przykład pytać się siebie kilka razy dziennie, jak się masz? Kamila, czego teraz potrzebujesz? Co się teraz z tobą dzieje? To też pomaga się skontaktować ze swoimi potrzebami, ze swoimi emocjami, zatrzymać się na chwilę, wyhamować. No właśnie. Także fajnie właśnie to, co powiedziałaś, że żeby zajmować się sobą w małych aspektach, nawet codziennie czy co drugi dzień, ale żeby to robić, żeby nie dopuścić do momentu, kiedy już będzie za późno, a jednak moment, kiedy jesteśmy już na samym dole i doświadczyliśmy tych faz wszystkich, o których powiedziałaś, tych 3 faz, jest jednak już momentem troszkę za późno, żeby zacząć małe kroki, aczkolwiek, bo wtedy chyba już trzeba bardziej jakby głębiej nad sobą popracować. Tak, trzeba popracować nad sobą głębiej. Polecam też kwestionariusz wypalenia zawodowego właśnie tej Christiny Maslach, która zaczęła się zajmować w latach 70. w Stanach wypaleniem zawodowym. I tam są dosłownie to jest krótka ankieta i ona pomaga właśnie w tych 3 aspektach zobaczyć, jak się mamy. I jest jeszcze drugi test LBQ, Link Burnout Questionnaire, i on jest również dostępny i można sobie sprawdzić, co się z nami dzieje. To taka pierwsza rzecz, ale przede wszystkim, jeżeli czujemy się osłabieni, przemęczeni, rozkojarzeni i to trwa więcej niż tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, to po prostu pójść do specjalisty. Pójść na konsultacje do psychologa, psychoterapeuty, często w pakietach medycznych dawanych nam przez pracodawców mamy taką możliwość, żeby skorzystać z takiej bezpłatnej konsultacji. Ale nawet jeżeli po prostu myślimy sobie, szkoda mi pieniędzy i tak dalej, po co będę iść?
czasami lepiej jest po prostu pójść, zanim to naprawdę będzie poważny problem i w ten sposób uniknąć po prostu tarapatów. Bo im później zgłaszamy się po pomoc, tym rekonwalescencja też trwa dłużej. I to niestety się nie zatrzymuje. To się nie zatrzymuje. To po prostu postępuje dalej. Okej, Kamila. Tematów jest sporo na temat wypalenia zawodowego. Myślę, że to, co dzisiaj przybliżyłaś wszystkim naszym słuchaczom, powinno dać jakiś wgląd na temat tego, jak monitorować samego siebie, samą siebie, jak obserwować to zarówno nie tylko w organizacji, w której się pracuje, ale na przykład też w swoim naturalnym środowisku, nie wiem, w domu, wśród rodziny. Także dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się Twoimi wglądami. Powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie. Zapraszam do mojego podcastu Słucham Gadam i też przez stronę słuchamgadam.com bez polskich znaków. Tam przez tą stronę można się ze mną skontaktować, ale też można mnie znaleźć na LinkedInie, Facebooku i zapraszam do kontaktu. Super. Kamila, raz jeszcze dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście Smart City Navigators i mam nadzieję, że nagramy coś jeszcze wspólnie na jakieś inne tematy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.